Nazywam się Andrzej Majerski, znajdujemy się w miejscowości Łazy Brzyńskie w Beskidzie Sądeckim. Prowadzimy wspólnie z rodziną gospodarstwo ekologiczne. Posiadamy 12 hektarów. Z tych 12 hektarów większość to użytki zielone, plus 1,5 hektara sadów starodrzewu i hektar nowych nasadzeń. Prowadzimy łączoną produkcję bydła mięsnego oraz jabłka ekologicznego. Jest ona ze sobą ściśle skorelowana, ponieważ krowy dostarczają naturalnego nawozu do nawożenia sadu oraz są ekologicznymi kosiarkami, a w zamian za to otrzymują świetne warunki bytowania w ciepłe dni, ponieważ mają zacienienie. W naszym gospodarstwie materiał szkółkarski uzyskujemy właściwie sami. Szczepi nam taki miejscowy ogrodnik, ale zrazy ścinamy sami, żeby zachować materiał genetyczny tych starych jabłoni, które posiadamy w tym sadzie starodawnym. Szczepione są drzewa na podkładce A2. Jest to szwedzka podkładka, szybko rosnąca, bo zależy nam na dużych drzewach, które będą łatwiejsze w pielęgnacji, odporniejsze na mróz, na choroby, na grzyba, szkodniki. Chcemy to sami dlatego, żeby właśnie zachować ten materiał genetyczny. To, czego już może za niedługo nie będzie w okolicy, takich starych drzew. Szarej reenety, wilhelma, słowackiej, gołąbka sądeckiego, żeleźniaka. Teraz się raczej sadzi, nawet w ekologii sadzi się nowocześniejsze odmiany. A my chcemy właśnie zachować te stare, może kiedyś też na konsumpcję te sady, chociaż na razie skupiamy się na przemyśle. Wypas prowadzony, tak? Tak. To rozgrodzimy, jak będziemy paść tą łąkę tutaj całą, to po prostu się wgrodzimy tu takimi szpalerami, one sobie będą wchodzić, wyjedzą, zagradzamy od razu, bo żeby nie chodziły cały czas, bo jak będą chodzić cały czas, to one wreszcie się dopadną do drzewek, nie? Zawsze na wiosnę jest gnojówka taka mocna, czysta, lana, trochę jest dalsza, żeby korzeni nie spalić, także nawozu azotowego mają dużo. Te stare jabłonie, no to oczywiście zbiór jabłek, no i zabezpieczenie na zimę też jakimś pomalowaniem czy czymś, no to tak. A na jelenie planujemy, że chyba rozłożymy pastucha w zimie. To też jest najlepszy straszak dla jeleni. W sadach tradycyjnych wypas był stosowany praktycznie zawsze, dlatego że sady zakładano tak naprawdę w najlepszych stanowiskach, czyli nieco wyżej niż łąki, czyli tam, gdzie były po prostu troszeczkę mniejsza wilgotność gleby, ale bardzo dobrze drzewa owocowe rosły. Jak gdyby miejsce predysponuje i do wypasu, i jednocześnie do uprawy drzew owocowych. Mam dane z Francji, gdzie w sadach, które były wykorzystywane na cydr, specjalny sposób prowadzenia, ale podobnie jak nasze sady tradycyjne, okazało się, że mieli zwyżkę plonów i jednocześnie jak gdyby zysków z danej powierzchni około 20%. Czyli po prostu również ta stabilizacja jak gdyby dochodu była większa, bo po prostu jak gdyby z dwóch źródeł było finansowanie, czyli uzyskiwanie dochodu. Taki sposób gospodarowania ma dwie zalety. Pierwsza, ekologiczna. W takim sadzie obserwujemy dużo większą ilość ptaków. Mają one szansę budować swoje gniazda oraz dziuple, gdzie nie ma takiej możliwości w lasach, które są młode, zbyt młode, żeby budować tam swoje domy. Druga zaleta to ekonomia. Produkcja jabłek może nie jest stałym dochodem, ale jest znaczącym dodatkiem do budżetu domowego.